Lecisz na Penang i szukasz idealnego hotelu? Pomożemy Ci wybrać ten najlepszy dla Ciebie. W każdym odcinku pokazujemy jeden hotel od środka. Zaglądamy do pokoi, części wspólnych, próbujemy śniadań, sprawdzamy restauracje, bary, baseny i plaże. Opowiadamy również o okolicy i podpowiadamy, dla kogo będzie to najlepszy wybór. Cześć, nazywam się Ada Chmielewska i należę do Stowarzyszenia Najlepszych Polskich Przewodników na całym świecie. Przewodnicy bez granic. Ze mną zobaczycie Singapur i Malezję. A dzisiaj chciałabym zaprosić Was na krótką wizytę w Hard Rock Hotel Penang, w jednym z najpopularniejszych wyborów wśród polskich turystów. Nie wiem, czy znacie Hard Rock Cafe i Hard Rock Hotels. To ogólnoświatowa sieć luksusowych hoteli i restauracji w rockowym klimacie. Wszystko zaczęło się w Londynie w 1971 roku, gdzie powstała pierwsza restauracja z kuchnią amerykańską, serwująca też drinki, alkohole i przychodził tam Eric Clapton. Poprosił, żeby oznaczyć jego stolik, że jest on zarezerwowany dla Erica Claptona i odtąd poszło już z górki. Gwiazdy rocka, popu, popkultury zaczęły przekazywać różne swoje gadżety, memorabilia, które dzisiaj można oglądać w hotelach i restauracjach Hard Rock Cafe na całym świecie. Więc tutaj na Penang mamy na przykład gitary Rihanny, mamy sukienkę Alicia Keys, mamy sukienkę Christiny Aguilery, to są totalnie moje czasy, i bardzo zwykłą Taylor Swift z okładki magazynu. Cała sieć Hard Rock ma już swoich totalnych fanów, którzy jeżdżą po całym świecie i koniecznym, obowiązkowym elementem każdej wizyty, zarówno w jednej z restauracji, jak i w hoteli, jest zakup pamiątkowej koszulki. Także i na Penang możecie wybrać sobie dowolny wzór. Tam po drugiej stronie są dziecięce, zobaczcie jakie słodkie. Koszulki Hard Rock Penang. Do wyboru są też kubki, kieliszki i specjalne piny do przypięcia na plecach albo na torebkę. W tym hotelu takie sklepy są 3, a 4 znajdziecie w Georgetown w centrum miasta. Prosto z recepcji i z lobby wychodzimy na główną część, największą atrakcję, czyli zestaw basenów i atrakcji wodnych. I zwróćcie uwagę tutaj, nie przegapcie, na poziomie parteru jest kilka wyjątkowych pokoi z bezpośrednim zejściem do basenu. Dowiedziałam się już, że ich ilość jest limitowana i bardzo szybko się wyprzedają, więc jeżeli to jest Wasze marzenie wakacyjne, to musicie się pospieszyć z rezerwowaniem. A na górze wszystkie pokoje z widokiem na morze, które jest za nami. Przechodzimy tutaj przy stacji z ręcznikami i wchodzimy w strefę zjeżdżalni i atrakcji wodnych. Strefa basenowa, leżaki, zjeżdżalnie i przede wszystkim tam jest bramka na plażę. Bezpośrednio w pierwszej linii brzegowej, prosto z hotelu wychodzicie na plażę, nie przechodzicie przez ulicę, przez drogę. Dzieci samodzielnie też dadzą radę. Plaże w Batu Feringi to jest publiczna plaża. Żaden z hoteli w Batu Feringi nie ma swojej własnej, prywatnej, zamkniętej plaży. Wygląda świetnie. Idziemy. Plaża w Batu Feringi przy Hard Rock Hotel, dostępna bezpośrednio przez furtkę z Waszego basenu. Warto powiedzieć, warto pamiętać, że na Penang plaże służą głównie do spacerowania i wylegiwania się.
Ta woda niekoniecznie nadaje się do kąpieli. Dotyczy to absolutnie wszystkich obiektów, które będziemy tutaj oglądać. Zdarzają się tam meduzy i woda nie jest do końca przejrzysta, więc jeżeli chodzi o pływanie, nastawiajcie się na baseny, a tutaj spacery, zachody słońca, a w centrum Batu Faringi, czyli bardzo niedaleko stąd, w odległości przyjemnego spaceru, jest mnóstwo kawiarenek, restauracji, gdzie możecie wybrać się na kolację przy zachodzie słońca, fire show we wszystkie weekendy, także na pewno nie będziecie się nudzić. Penang to doskonały wybór wakacyjnej destynacji, szczególnie podczas polskiej zimy. My znamy nie tylko tą wyspę, ale całą Malezję i Singapur jak własną kieszeń, bo mieszkamy tu już od lat. Prowadzimy biuro turystyczne pod zwrotnikami.pl, działamy w pełni legalnie, mamy licencję biura turystycznego zarejestrowaną w Singapurze. Zapraszamy Was na wycieczki w kameralnych grupach i indywidualne, prywatne zwiedzanie. Zabierzemy Was gdzie tylko chcecie. Zapraszamy na naszą stronę podzwrotnikami.pl, aby już dzisiaj zarezerwować Waszą azjatycką przygodę. Jedną z największych atrakcji hotelowych są na pewno pyszne śniadania, o których wiem, że już marzycie. Zapraszam, żeby pokazać Wam, jak wyglądają śniadania w Hard Rock Cafe. Czeka Was nie jeden bufet, a kilka i możecie liczyć na totalny miks kuchni międzynarodowej, amerykańskiej, no bo z tego słynie Hard Rock Hotels, i malezyjskiej, bo też wiem, że na to liczycie. Pokażę Wam, na co czym możecie się poczęstować. Może trochę nieoczekiwane na śniadanie, ale mamy pineapple fried rice, smażony ryż z ananasem, smażony makaron char kway teow. To smaki dla tych, którzy są gotowi rano na dania trochę mniej typowe niż nasze polskie smaki. Mamy też smażonego kurczaka na ostro razem z sosem sambal. A tutaj cała ta stacja to jest jedno danie. To jest nasi lemak, czyli ryż gotowany na bazie mleka kokosowego, bardzo delikatny, z przedziwnymi, nietypowymi dodatkami. To są suszone rybki, tak, suszone rybki na śniadanie. To są orzeszki, jajka, ogórek. Wszystko serwujemy sobie razem i polewamy tym ostrym sosem sambal. Nie wiem, czy jesteście gotowi na takie śniadanie? Ja bardzo lubię. Na wielu śniadaniowych bufetach w hotelach w Malezji brakuje warzyw, więc jak weszłam tylko tutaj i zobaczyłam ten super wybór świeżych warzyw, to od razu pomyślałam, że tutaj będę miała co zjeść. Nie wszędzie możecie na to liczyć, tak samo jak na, uwaga, uwaga, wędliny i sery. Nabiał w Malezji nie jest zbyt popularny, ale widzę, że szef kuchni Hard Rocka wie, jakie są oczekiwania naszych polskich gości, więc nawet na sery też możecie liczyć. A jak się odwrócimy, to zobaczycie coś, po co warto tutaj przyjechać z Polski, czyli te pyszne, świeże owoce. A tutaj jest coś, bez czego nie obejdzie się żadne malezyjskie śniadanie, czyli roti canai, specjalnie robiony, niesamowity placek. To ciasto, wyobraźcie sobie, jest tylko i wyłącznie z wody i z mąki. Wiele lat tradycji połączenia kuchni hinduskiej i malezyjskiej wypracowało tą niesamowitą metodę. Ja jestem zawsze pod wrażeniem, jak oglądamy, jak kucharze robią te ciekawe placki. I te tutaj kulki to są kolejne ciasto, które będzie za chwilę układane. O, i tak wygląda placek, wrzucany za chwilę na gorącą platformę, z której wychodzą pyszne, podsmażone, chrupiące placuszki. Smakują trochę jak ciasto francuskie, ale są o wiele lepsze. Tam stoi kucharz, który specjalnie dla Was ugotuje jajka na śniadanie, tak jak lubicie, jajecznica, omlet, jajka sadzone. Tu macie już gotowe, przygotowane jajka na miękko i na twardo i tosty pandanowe. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście zielony chleb. Myślę, że to będzie duża atrakcja dla małych i dużych smakoszy. Chleb zaromatyzowany pandanem, czyli lokalną rośliną, która ma taki lekko waniliowy smaczek. Na pewno jest pyszne i warte spróbowania. Przechodzimy do deserów. Pudding, czyli zapiekany chleb na słodko. To jest totalnie to, czym się nie chwalę, ale to jest jedno z moich ulubionych dań hotelowych.
Także na pewno zaraz przyjdę spróbować i powiedzieć Wam, jak było. Cały wybór chrupiących wypieków i stacja z chlebem. W Malezji najpopularniejszy jest taki właśnie zwykły chleb tostowy, który można sobie tutaj samodzielnie wrzucić i podpiec. Jest to na pewno duża atrakcja dla dzieci, ale widzę, że jest też bardzo fajny wybór innych, bardziej nam znanych rodzajów pieczywa, także na pewno nie będziecie głodni. W Hard Rock Hotel Penang każdy głodomorek i łasuszek znajdzie dla siebie coś na śniadanie. Zobaczcie na ten przekrój dań śniadaniowych. Cześć, zapraszam Was do pokoju, w którym możecie się zatrzymać. Mamy łazienkę z prysznicem, na wejściu mamy szafę, safe, czajnik do herbaty i kawy, wygodne, szerokie łóżko, super szeroką strefę na bagaże, więc obie walizki się zmieszczą. I chodźcie, pokażę Wam basen, bo przecież to jest największa atrakcja i po to tutaj przyjeżdżacie. Z każdego pokoju macie widok na świetną strefę basenową. Zwróćcie uwagę, że część basenu na dole jest pokryta piaskiem, więc to jest taka strefa zabaw dla dzieci. Tam mamy fontanny i o czym warto wiedzieć, to że basen dostępny jest tylko i wyłącznie dla gości hotelowych. Nie ma tutaj opcji wejścia na jeden dzień i skorzystania z basenu, więc możecie liczyć na prywatność, ciszę, spokój i dużo rockowej muzyki w tle, bo jesteśmy w Hard Rock Hotel Penang. W tym obiekcie macie do wyboru kilka rodzajów i kategorii pokojów. Wszystko możecie sobie zobaczyć na stronie internetowej, wybrać to, co Wam najbardziej pasuje. Co istotne i o czym warto pamiętać, część pokoi ma bezpośrednie zejście do basenu i tak jak mówiłam, one wyprzedają się najszybciej, więc jeśli chcecie taki pokój, to musicie go szybko rezerwować. Część pokoi ma widok na część basenową i morze w tle, a część pokoi, jak to zazwyczaj bywa, te bardziej budżetowe, mają widok na drugą stronę, czyli na stronę miasta i na stronę pięknych wzgórz porośniętych dżunglą. To spa. Myślę, że nie możecie pominąć go podczas swojej wizyty. W tej części hotelu możecie umówić się na relaksujący masaż, a tam są specjalne łóżka z widokiem bezpośrednio na morze, gdzie czeka Was masaż stóp. Podsumowując, dla kogo to jest wybór? Na pewno dla rodzin z dziećmi, bo jest dużo atrakcji i cały resort jest kids friendly. I dla tych z Was, którzy szukają trochę innych doświadczeń, tutaj jest rockowo, alternatywnie, dzieje się, muzyka na żywo, na pewno będzie Wam się podobało. Kliknij w link i zobacz inne luksusowe hotele, które odwiedziliśmy podczas tego cyklu. A pod spodem jest nasza strona internetowa podzwrotnikami.pl, a tam zestawienie i porównanie wszystkich hoteli oraz możliwość rezerwacji wycieczek po polsku po wyspie Penang, na której mieszkamy.